Cześć, tu Szymon. Zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu W miksie doświadczeń, w którym mieszam cierpienie z nadzieją, a doświadczenie kryzysu z doświadczeniem rozwoju. Dzisiaj ten odcinek będzie szczególny, bardzo osobisty. Nie to, żeby pozostałe nie były osobiste, polecam, żebyście sobie obejrzeli. Ale dzisiaj nagrywam w Wielką Sobotę, w przeddzień Niedzieli Wielkanocnej i w przeddzień moich 34 urodzin. Dlatego ten odcinek będzie miał szczególny charakter. Podzielę się z Wami moimi marzeniami i czego sobie życzę na ten rok. Zapraszam Was na odcinek pod tytułem Zmartwychwstać do marzeń. Na huśtawce siadam znów, śmieję się i płaczę też. Różni ludzie i obrazy w mej głowie tłoczą się. Mieszam te wspomnienia, co przyprawione łzami są. Garnek myśli kipi wciąż, już nie mogę przykryć go. Dojrzewałem bardzo wiele lat do tego, żeby potraktować moje urodziny jako coś dobrego. Urodziny to dla mnie zawsze moment jakiegoś podsumowania przeszłości, ale też robienia jakiejś snucia planów na przyszłość. I w moim przypadku wyglądało to tak, że tych planów za bardzo nie miałem, bo nie wierzyłem, że cokolwiek może się udać. W dzień 18 urodzin miałem moją jedyną w życiu próbę samobójczą. To jest taka kwintesencja tego, jak podchodziłem przez lata do urodzin. Że widziałem przeszłość jako coś, co mi się nie udało, a przyszłość jako coś, co mi się nie uda. No i dzisiaj chcę na to inaczej spojrzeć, to znaczy chcę. To nawet nie jest kwestia tylko woli, ale że to się po prostu dzieje. Myślę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy moje urodziny zbiegają się ze świętem Zmartwychwstania. Chyba drugi raz tak się dzieje, albo trzeci, ale nie bardzo potrafiłem to kiedyś docenić. Dzisiaj nie chcę tego za bardzo przywiązywać do tego aż takiej dużej wagi, ale to święto daje mi taką perspektywę, taki kontekst, w jakim mogę przyjrzeć się mojemu życiu. I właśnie być wdzięcznym, że w moim życiu takie zmartwychwstanie się dokonało. Na pewno to zmartwychwstanie nie przebiega w taki standardowy sposób, ale jakie zmartwychwstanie jest standardowe? Ja dzisiaj się czuję dobrze, nie musząc iść do kościoła i nie wykluczam tego, że jeszcze do niego pójdę, ale też nie czuję, żebym musiał wracać. Po prostu czuję się może jakoś na obrzeżach w tym momencie, ale jakoś nie czuję się wykluczony, bo mam to poczucie, tę świadomość, że jako osoba ochrzczona któż zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Czy po prostu to, że nie pójdę na niedzielną mszę świętą oddziela mnie od miłości Boga? No nie chcę tak wierzyć. Nie chcę w ten sposób funkcjonować. Ale tak się działo. Właśnie ten obraz Boga jako karzącego sędziego miał związek też z urodzinami. Bo kiedyś, już kilkanaście lat temu,
jako nastolatek usłyszałem takie życzenia od ważnej dla mnie osoby, żeby moje życzenia się, żeby moje marzenia się nie spełniały, bo to może być dla mnie niebezpieczne. Żebym bardziej ja się dostosowywał do rzeczywistości, żebym przyjmował to, co niesie jakby los, te niespodzianki, które przynosi życie, ale żebym nie przywiązywał się do własnych marzeń i żebym brał je jakoś w nawias. No to było wtedy, ja nie wiem, czy byłem od razu świadom, jakie to będzie miało reperkusje. Też nie wiem, czy to był jeden taki moment, czy po prostu to odzwierciedlało też w pewnym sensie to, w co ja wierzyłem. Trudno mi to dzisiaj ocenić. Fakt jest taki, że ja według takiej maksymy właśnie żyłem, że moje marzenia są nieważne, że moje marzenia się nie zrealizują, że nie ma co marzyć, że trzeba się skupić na tym, co tu i teraz i pogodzić się z tym, że rzeczy wielkie są dla innych ludzi, a te, o których ja tam nieśmiało rozmyślam, to są tylko mrzonki, nie tyle marzenia, co mrzonki. Drugim takim przekonaniem, które było destrukcyjne, to jest, że wola Boża jest zawsze sprzeczna z moją wolą. Że moje pragnienia są jakoś nie podobają się Bogu. Że On ma lepsze pragnienia ode mnie i że ja powinienem dostosować się do Jego pragnień, a nie słuchać moich. Zawsze to było, te pragnienia mi się kojarzyły, nie wiem, jakoś tak to zrozumiałem przez lata jakiejś nauki, że pragnienia to jest coś grzesznego, w tym sensie, że pragnienia to jest coś, że jakby to są te złe pragnienia. I dzisiaj nie neguję tego, że są takie pragnienia, które prowadzą do jakichś złych czynów. Natomiast same w sobie są też takie głębokie pragnienia, takie naprawdę głęboko ludzkie i głęboko dobre, które i tak naprawdę no, one są ważniejsze. I ja nie miałem w ogóle dostępu do tych pragnień, bo wszystko mi się zlewało, że pragnienia to jest to samo, co żądza. Nawet nie chodzi mi w tym kontekście seksualnym, tylko po prostu żądza, tak jak żądza pieniądza, żądza różne żądze, różne takie zachcianki. Więc te dwa przekonania, że moje marzenia nie mogą się spełnić i że moje pragnienia są sprzeczne z wolą karzącego Ojca, Boga, sprawiały, że ja się kuliłem. Żyłem jakby życiem cienia. I dzisiaj cieszę się, że zmartwychwstaję z tego popiołu, powiedzmy jak Feniks z popiołu. Odradzam się i rodzę się ku czemuś nowemu, bo ten Feniks nigdy się nie rodzi do czegoś, do przeszłości, tylko do czegoś nowego. I dzisiaj chciałbym w związku z tym życzyć sobie, a może to przyda się i Wam, może konkretnie odnajdziecie się w którymś z tych życzeń, a może po prostu sama postawa, żeby sobie samemu czegoś życzyć i pozwolić sobie na marzenia, może Was jakoś pokrzepi, pocieszy, podniesie na duchu. Chcę wymienić takich 7 życzeń. Powiedzmy, że taka liczba symboliczna, a właśnie szczęśliwa 7. Ale jakby nie przywiązujmy do tego zbytniej wagi. Tak sobie pomyślałem, że takich 7 życzeń będzie i tyle.
Ja sobie tutaj przewinę to na komputerze, bo nie sposób to wszystko spamiętać, ale sobie zapisałem, jakie mam te marzenia. Po pierwsze, chcę wytrwać w tworzeniu tego, co zacząłem. Nie dlatego, że zacząłem i dlatego no, już jestem bliżej niż dalej i tak dalej. Tylko dlatego, że naprawdę sprawia mi to frajdę. Uważam, że to ma sens, a mam na myśli cykl w miksie doświadczeń, w którym teraz jesteśmy, i cykl droga przez bieguny. Jakoś tak to się zbiega z tym rokiem nadziei, jubileuszem nadziei ogłoszonym przez papieża Franciszka. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy w prawie kanonicznym, ale no jakoś tak mam poczucie, że to może dawać, te cykle mogą dawać nadzieję i to tak bardzo szeroko, ponadwyznaniowo, ponad w ogóle jakimikolwiek przekonaniami. I to mi się bardzo podoba, że mogę być takim twórcą, ale też narzędziem tego procesu, który tu się dzieje, jakiejś też pewnej wspólnoty, która się rodzi. Nawet jeżeli się nie znamy, nawet jeżeli się nie widzimy, to ja czuję jakoś tam bliskość, kiedy są jakieś komentarze, kiedy jest jakiś odzew, jakieś polubienia, to zawsze mam poczucie, że ktoś się tym interesuje, że dla kogoś to jest ważne. Po drugie, i tutaj to się wiąże z tym, co robię teraz, to chciałbym znaleźć pracę, w której będę widział sens, którą będę kochał, w której będę mógł być twórcą, odpowiedzialnym za proces kreatywny od A do Z. To znaczy nagranie, montaż, dźwięk, pomysł, nie wiem, co tam jeszcze jest. No i publikacja oczywiście, tworzenie do social mediów, kto wie, może też do innych form dystrybucji. No i chciałbym się w tym rozwijać, nie zatrzymywać się w tym, tylko po prostu być na bieżąco i poszerzać te swoje horyzonty. I robić coś, co służy nie tylko mnie, ale też innym. Tak jak teraz to robię. Po trzecie, chcę przeczytać kilka książek, które zapadną mi w pamięć i do których będę chciał wracać. Już mam świadomość, że ciężko mi będzie przeczytać kilkanaście, ale chciałbym, no może kilkanaście w ogóle bym przeczytał, chociaż, no ale nie będę się cenzurował. No okej, jeżeli będzie kilkanaście, to super, ale żeby chociaż kilka było takich, które coś zostawią po sobie we mnie, które mnie jakoś wzmocnią, pogłębią we mnie te pragnienia, też przede wszystkim pragnienie rozwoju, które mnie jakoś ubogacą. Po czwarte, chcę pojechać z moją żoną Honoratą do Włoch na wakacje, tak na 2 tygodnie, gdzieś na południe, gdzie nie byliśmy. No, poznać jakieś nowe miejsce, mieć okazję znowu porozmawiać po włosku. No, to takie marzenie, takie odpoczynek i bycie razem. Po piąte, chcę, żeby Honorata zagrała 3 do 5 płatnych koncertów. Oczywiście, jeśli będzie więcej, to jak najbardziej. Płatnych koncertów w wakacje. W wakacje dlatego, że wtedy jest przerwa w tym sezonie teatralnym i fizycznie ona będzie dostępna i bardzo, bardzo chcę, żeby ona miała tę okazję, żeby zaśpiewać przed publicznością. No i chcę jej w tym towarzyszyć jako jakaś ostoja, jakieś wsparcie, czy to no jakiekolwiek, jakiego będzie potrzebowała. Po szóste, chciałbym, żebyśmy, każde z nas, żeby dotarło do liczby 1000 subskrybentów na naszych kanałach w tym 2025 roku.
No i jest to jakaś tam taka, po prostu jest to jakaś taka symboliczna liczba i to by było takim dla mnie dużym znakiem, że to, co robimy, ludzie lubią, że jakoś odpowiada na Wasze potrzeby, że to rzeczywiście, że się wstrzeliliśmy też nie tylko w to, co my chcemy, ale że właśnie jest jakaś wspólnota ludzi, którzy myślą podobnie, czy mają podobną wrażliwość. Więc myślę, że to też bardzo rozwija w sferze relacji, bo odzywacie się często na Facebooku, czy rzadziej na YouTubie, ale no, poznałem dzięki temu cyklowi dużo fajnych ludzi no i to jest dla mnie cenne. Każdy taki człowiek jest dla mnie cenny. I po siódme, na koniec, chcę się nauczyć grać na gitarze na tyle, by móc akompaniować honoracie na ulicy, przy takim graniu na ulicy. No i fajnie by było zrobić takie tournée po Polsce i pojeździć, bo może po Włoszech to, no to nie jesteśmy aż tak biegli, może w dalszej kolejności, bo musielibyśmy trochę podszkolić języki, ale myślę, że fajnie by było tak po Polsce pojeździć i zwłaszcza, że no, też piosenki Honoraty są takie właśnie autorskie, to jest w pewnym sensie, no to jest taki poetycki pop, inspirowany poezją śpiewaną, więc to są tak zwane piosenki z tekstem, więc to często też jest trudno przełożyć na obcy język. No to już trzeba być bardzo biegłym w takim języku i mieć taką smykałkę poetycką. No więc na razie to bardziej by mnie przerażało, a coś takiego, co rzeczywiście byłoby moim zdaniem fajne, takie na naszą miarę, no to właśnie pojeździć gdzieś po Polsce i gdzieś w parkach, czy gdzieś tam pograć, pośpiewać. To by było fajne, na razie to daleko, ale czemu nie pomarzyć. No, więc to są moje marzenia. Tak jak powiedziałem, nie chcę ich przekuwać na razie w cele. To nie ten czas. Może jutro, może pojutrze. Dzisiaj chcę się cieszyć tym, że żyję, że zmartwychwstaję, że zmartwychwstałem i to nie raz. Ale najbardziej mi się kojarzy z tą moją psychozą, która była doświadczeniem takiego symbolicznego ukrzyżowania. A dzisiaj jest właśnie niedziela zmartwychwstania, kiedy jestem spokojny, mam jakąś pogodę ducha, jestem zrównoważony. I to jest dla mnie szczęście. Więc życzę Wam tego, żebyśmy nie musieli się bać, żebyśmy nie bali się marzyć, nie bali się naszych pragnień. To był cykl w miksie doświadczeń, kolejny odcinek. Ja się nazywam Szymon Królikiewicz. Do zobaczenia. Pa! W miksie doświadczeń, w tyglu wydarzeń mielą się we mnie słowa i twarze.